tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Witamy w kolejnym odcinku Nerd Management. Bardzo się cieszymy, że piszecie do nas pytania, piszecie do nas również komentarze w social mediach. Także za nie bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. Pamiętajcie również, by zapisywać się do newslettera. I tutaj jedna techniczna prośba, bardzo duża, ponieważ kiedy dostaniecie tego maila, pamiętajcie, aby dodać adres kontakt@nerd.management do swojej listy kontaktów, by te maile na pewno do Was przychodziły, bo doszły nas słuchy, że nie wszyscy dostają. Nie wszyscy dostają, niektórym się chowają gdzieś w ofertach, także koniecznie sprawdźcie, gdzie one są. Dodajcie ten kontakt do listy, dorzućcie do inboxa, jeżeli jesteście na Gmailu i wszystko będzie ok. W tym odcinku zmieniamy też trochę format, ponieważ Krzysiek zabrał cały sprzęt, gwiznął go tutaj z naszego biura, gdzie nagrywamy nasze odcinki i pojechał do domu. I co tam robiłeś? Wziąłem sprzęt i nagrałem wywiad z moją żoną, Anią Rakowską. Ania ma świetne doświadczenie związane z zarządzaniem zespołami międzynarodowymi, zespołami rozproszonymi. Jest trochę z innej branży, bo zawsze zajmowała się rekrutacją, rozwijaniem talentów. I chciałem ją zapytać, co może nam ciekawego powiedzieć właśnie w tym kontekście pracy z zespołami międzynarodowymi. Super, więc lecimy teraz z tym wywiadem, a na koniec jeszcze na chwilę wrócimy. Dzisiaj ze mną nie ma Pawła, jest za to Ania Rakowska. Cześć. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Ania jest praktykiem i teoretykiem zarządzania zespołami międzynarodowymi, rozproszonymi i nie tylko. Czy możesz powiedzieć parę słów o sobie? No pewnie, z miłą chęcią. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Z wykształcenia jestem psychologiem. Studiowałam na Wydziale Psychologii, specjalizowałam się w organizacji pracy. Przez ostatnie 15 lat pracowałam w zespołach międzynarodowych w roli specjalisty, a w ostatnich latach w roli menadżera i chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić swoim doświadczeniem, bo wydaje mi się, że jest ciekawe. Świetnie, dziękuję bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dzisiaj porozmawiamy o zarządzaniu zespołami rozproszonymi, zespołami międzynarodowymi. To jest jedno z pytań, które otrzymaliśmy od naszej słuchaczki. Więc chciałbym z Tobą porozmawiać. Wiem, że masz dużo z tym doświadczenia. Ostatnio pracowałeś z zespołami właściwie rozproszonymi po całym świecie. Na samym początek powiedz mi proszę, co jest taką główną różnicą w zarządzaniu takim zespołem, z którym siedzimy w biurze, chociaż ostatnio to już raczej nie jest możliwe, a zespołem, który jest międzynarodowy, który jest rozproszony. No, różnic jest kilka, jeżeli chodzi o samą strukturę zespołu, tak, no bo te zespoły często są zespołami wirtualnymi. Kiedy będziemy dzisiaj mówić o zespołach międzynarodowych, będziemy mieć na myśli tą międzynarodowość geograficzną, w tym pojęciu geograficznym. I te zespoły też są dla siebie wzajemnie zespołami wirtualnymi, czyli nie tylko ja na co dzień nie widzę poszczególnych członków, ale też oni siebie nie widzą, więc to jest sama struktura, sam setup zespołu jest inny. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie takim zespołem, to te fundamenty są te same, prawda? Czyli też trzeba zorganizować pracę, wspierać pracowników, rozliczać ich, wyznaczać cele, motywować, więc ta część, co robimy, jest taka sama, jest tożsama. Więcej różnic znajdziemy w tej części, jak to zrobić. No właśnie, to jest chyba taki problem, z którym spotyka się wiele osób teraz, wielu liderów. Nie tylko tych, którzy mają do czynienia z zespołami międzynarodowymi, ale również po prostu w sytuacji, kiedy większość z nas pracuje zdalnie, kiedy trzeba zastosować te umiejętności dotyczące pracy, bycie takim wsparciem, wspieraniem członków zespołu, rozliczaniem przez komputer, przez połączenie wideo chociażby. Jak Ty to robisz ze swoimi zespołami? No, przyznaję, że mi jest dzisiaj znacznie łatwiej niż osobom, które dotychczas pracowały w takich zespołach stacjonarnych. Dlaczego? Dlatego, że członkowie mojego zespołu i ja jesteśmy przyzwyczajeni do tej pracy zdalnej. To, co teraz jest dla nas inne, no to fakt, że nie przychodzimy do biura, tak? Czyli nie mamy tej interakcji z osobami z innych zespołów.
zespołów. Natomiast w zarządzaniu takim zespołem zdalnym warto zacząć już myśleć o tym setupie zespołu na etapie rekrutacji, doboru pracowników. Dlatego, że pracownicy pracujący zdalnie muszą wiedzieć, że ich przełożony jednak pracuje w innym biurze, może w innym kraju, w innym mieście i na co dzień nie może liczyć na takie codzienny kontakt fizyczny i codzienne wsparcie, więc też musi być, a powinien być bardziej samodzielny, też potrafić się zmotywować, działać, funkcjonować w takim pewnym odosobnieniu i też osobiście uważam, że kompetencje interpersonalne, takie umiejętności społeczne i umiejętności komunikowania się, takiej aktywnej komunikacji i z przełożonym, i z pracownikiem są tak naprawdę kluczowe. Bez nich trudno i zespołowi, poszczególnym członkom odnieść sukces. A w jaki sposób można rozpoznać, chociażby na rozmowie rekrutacyjnej, że ten pracownik ma takie umiejętności, że będzie się dobrze komunikował? No warto porozmawiać o tym, w jaki sposób dotychczas rozwiązywał problemy, w jaki sposób sobie w ogóle radzi w kontakcie z innymi zespołami, z członkami innych zespołów, zapytać się o rolę w poprzednio prowadzonych projektach i w ogóle umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie. Dlaczego? Dlatego, że na co dzień potrafimy zaobserwować wiele rzeczy i nie wszystko do nas musi być zakomunikowane mailem, czy też wszystkie te informacje nie muszą docierać drogą formalną, bo my widzimy te interakcje w biurze. Natomiast w przypadku pracy zdalnej ta część niewerbalna do nas w ogóle nie dociera. Więc jeżeli pracownik nie będzie aktywnie zgłaszać, że ma jakiś problem, konflikt, trudność, czy po prostu jest zmęczony, smutny, to my jako przełożenie o tym nie będziemy wiedzieć, więc też ta odpowiedzialność za swoje samopoczucie leży po stronie pracownika. A jak zadbać właśnie o takie zastąpienie tej społeczności w biurze, tych rozmów przy kawie, tych takich przypadkowych spotkań w korytarzu? No to jest bardzo trudne, ale bardzo się cieszę, że zadajesz takie pytanie, bo w ogóle świadomość, że to jest ważne, że należy o to zadbać, jest już pierwszym krokiem do sukcesu. No warto się posiłkować istniejącymi komunikatorami, platformami komunikacji, czy to tymi formalnymi, które zapewniają nam pracodawcy, czy też tymi komercyjnymi i też zadbać nie tylko o taką strefę zawodową, stricte powiązaną z pracą, ale też pozazawodową, by mieć, powiedzmy sobie, taką alternatywę dla tych rozmów przy kawie, na korytarzu, tak, czy w kuchni przy lunchu, więc to, co mi na przykład się bardzo dobrze sprawdziło, to codzienne poranne call z całym zespołem, które nie były obowiązkowe. Każdy dołączał kiedy chciał, ale każdy dostawał zaproszenie. Te zaproszenia były wysyłane z bardzo dużym wyprzedzeniem i te spotkania służyły tylko i wyłącznie rozmowie o tym, co się wczoraj wydarzyło i co chcemy dzisiaj zrobić. W niedużym stopniu były to tematy powiązane z pracą. Często problemem dla liderów, nie tylko tych początkujących, jest kwestia rekrutacji. Często te spotkania, które prowadzimy, nie mają jakiejś struktury, albo nie za bardzo wiemy, czego szukamy, kogo szukamy, albo sobie tylko trochę wyobrażamy. Różne osoby, które biorą udział w tych spotkaniach, mają różne cele, czy różnie rozumieją w ogóle tę rolę. A w sytuacji, kiedy pracujemy z zespołami zdalnymi, jest to jeszcze trudniejsze, bo nie widzimy tej osoby przed nami, jest to jakiś tylko wirtualny byt, ciężko odczytywać mowę ciała. Więc chciałbym, żebyś trochę nam więcej powiedziała o kwestii rekrutacji, czyli w jaki sposób chociażby te osoby, które już mają trochę doświadczenie w rekrutacji tak na żywo, w 4 oczy, w jaki sposób mogą sobie poradzić z rekrutacją zdalną, czy z rekrutacją w ogóle chociażby pracowników w innych krajach, też w formie zdalnej. Kolejne bardzo fajne pytanie. Podeszłabym w ogóle do zagadnienia rekrutacji osób, które będą pracować w zespołach zdalnych, jako do ogromnej szansy i możliwości otwarcia się na
inne rynki poza tym naszym rynkiem lokalnym, na którym my funkcjonujemy. Więc też dostęp do kompetencji utalentowanych osób jest większy i to jest wspaniałe. Poruszyłeś ważny temat, że czasami w rekrutacji nie wiemy, kogo my szukamy. No to jest podstawowy błąd w procesie rekrutacji. Jeżeli nie wiemy, kogo szukamy, to skazujemy się na porażkę. Najważniejsze w rekrutacji to w ogóle zaplanować, zastanowić się, sprofilować osobę, która pomoże nam wspólnie z dotychczasowym zespołem osiągać sukces. Więc nie szukamy tylko osoby, która wykona określone zadania, ale, i to jest szczególnie ważne w przypadku zespołów wirtualnych, zastanowić się w ogóle nad dynamiką całego zespołu, jakie są jego mocne strony poszczególnych członków, a czego nam brakuje, żeby osiągnąć ten sukces. I właśnie w tej nowej osobie poszukać tych brakujących elementów. Jeżeli to możliwe więc jakby podstawa to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo szukamy, a to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czego potrzebujemy. To, co mi się sprawdza, i to jest taka porada, praktyka, to włączać, angażować inne osoby. Rzadko się zdarza, ja przynajmniej nie znam takich przypadków, żeby rekrutacja była prowadzona w kompletnej próżni. Tak? Czyli żebyśmy szukali kogoś, kto będzie zatrudniony w lokalizacji, gdzie nie ma nikogo innego. Jeżeli tak faktycznie jest, no to faktycznie mamy duże wyzwanie, ale tak rzadko się zdarza. Wówczas warto, jeżeli mamy możliwość skorzystania i poproszenia o pomoc osoby doświadczonego menadżera czy osoby z działu HR, by uczestniczyła w tym spotkaniu i miała okazję porozmawiania z kandydatem twarzą w twarz i zobaczenia w ogóle, jak on funkcjonuje, jak on się zachowuje, skorzystajmy z tej możliwości. Ja też bardzo sobie cenię włączanie członków swojego zespołu na etapie selekcji i wybierania kandydatów. Niekoniecznie uczestniczą we wszystkich rozmowach, ale przynajmniej tej ostatniej, żeby też przedstawili kandydatowi swoją perspektywę, szczególnie osobie, która nie ma doświadczenia w pracy zdalnej. To taka perspektywa osoby rówieśnika czasami jest ciekawsza i taka bardziej łatwiej się do niej odnieść niż perspektywa menadżera. Gorąco Was wszystkich zachęcam do aktywowania, angażowania Waszych zespołów we wdrażanie i wspieranie nowych członków już po selekcji. A łatwiej to zrobić, kiedy wcześniej zaangażowaliśmy przynajmniej niektórych w sam proces rekrutacji. Czy trzeba nasz zespół w jakiś sposób przygotować do udziału w takiej rekrutacji? W jakiś sposób ich, przedstawić oczekiwania? Czy powiedzieć, porozmawiajcie sobie po prostu, to jest nowa osoba, dajcie znać, co myślicie? Mi było jest łatwiej z racji tego, że zarządzam zespołem ekspertów odpowiedzialnych za rekrutację, więc kto jak nie oni doskonale znają swój warsztat. Natomiast no właśnie, ponieważ każda rekrutacja powinna być przemyślana i powinna wnosić wartość do zespołu, warto zwrócić uwagę osobie, którą angażujemy, czy osobę, którą angażujemy, na co szczególnie zwrócić uwagę. Jaka jest na przykład lokalna specyfika, jakie trudności, jakie wyzwania w danej lokalizacji, które mogą być inne od wyzwań, z którymi się na co dzień mierzy Wasz inny członek zespołu. Podkreślić kompetencje, na które Wam szczególnie zależy. I w ogóle dopytać się o takie ważne zagadnienie, jakim jest dopasowanie do zespołu. Tak? Czy ta osoba w ogóle dobrze się wpisze w nasz zespół? No ale żeby w ogóle poruszyć ten temat, to warto mieć w ogóle taką otwartą głowę i otwartość na różnorodność w zespole. Gorąco wszystkich do tego zachęcam. Dodam tutaj, że my w naszych zespołach deweloperskich próbowaliśmy właśnie z takim rozwiązaniem, kiedy cały zespół, czy osoby, które akurat czuły, że chciałyby, spotkały się z potencjalnym kandydatem. To akurat działo się właśnie w zespole Pawła i tam raczej nie przygotowywaliśmy tych osób bardzo do tego, żeby coś konkretnego powiedziały kandydatowi. To raczej była forma takiej otwartej rozmowy. Ci członkowie zespołu też byli szczerzy pod kątem tego, jakie mamy problemy, jakie mamy wyzwania i to powodowało, że
te osoby, które do nas przychodziły, ci kandydaci też widać, że z większym zaufaniem się potem do nas odnosili. No i ewentualnie nie było jakichś rozczarowań, ale też z drugiej strony już nawiązywali taką nić porozumienia. Dokładnie, dokładnie. To cieszę się, że już próbowaliście i macie sukcesy na koncie właśnie w takim działaniu. Najtrudniej to się przemóc na samym początku, tak? Dla niektórych kandydatów również jest to zaskakujące, ale najczęściej komentarze, jakie ja słyszę, są bardzo pozytywne, bo wprowadzają ten element autentyczności i naturalności do samego procesu rekrutacyjnego. No i tak jak powiedziałeś, najważniejsze, czyli zmniejszamy ryzyko rozczarowania po stronie kandydata. Zdecydowanie. A ta autentyczność, o której wspomniałaś, to jest bardzo ważna rzecz w pracy lidera. Nie tylko pod kątem rekrutacji, ale w każdej innej sytuacji. O tym też będziemy rozmawiać z Pawłem w jednym z kolejnych odcinków. Tak. Kolejnym zagadnieniem, które wydaje mi się, że warto poruszyć dzisiaj, kiedy rozmawiamy w ogóle o zarządzaniu zespołem zdalnym, wirtualnym, czyli takim, którego my na co dzień nie widzimy, który się też wzajemnie nie widzi, to jest kwestia oceny pracy. Oceny rozwoju samych pracowników, rozwijania ich kompetencji i doświadczeń. No bo tutaj pojawia się pytanie, skąd ja mam wiedzieć, skoro na co dzień nie widzę ich pracy, jak oni tę pracę wykonują, no bo nie zawsze finalne wyniki odzwierciedlają zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę oraz jakość wykonania. I ten rezultat może być po prostu niedokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości. I tutaj znów wrócę do kwestii zwracania się z prośbą do osób pracujących na co dzień z naszym pracownikiem. W ogóle w takiej pracy zdalnej struktura macierzowa, czy w ogóle taka kultura współpracy z wieloma menadżerami się świetnie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że możemy prosząc ich o feedback, nie tylko ich angażujemy we wsparcie naszych pracowników, to jeszcze też lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć, z jakimi wyzwaniami, problemami, ale też miłymi chwilami styka się nasz pracownik. I też nasze rozmowy z tym pracownikiem są takie bardziej wartościowe, pełniejsze. Praktycznie zawsze angażowałam osoby z działu HR, czy oczywiście na etapie rekrutacji to był standard, ale też we wdrażanie pracownika i w takie regularne podsumowanie jego czy jej pracy. Natomiast to, co też mi się sprawdza w ocenie kompetencji i rozwoju przede wszystkim samych pracowników, to taki model kompetencyjny, który też przygotowałam, taką mapę kompetencji powiązaną z profilem stanowiska, gdzie oceniałam obecny poziom wiedzy, doświadczeń, umiejętności, poziomu wykonania pracy u każdej osoby. No i też dobierałam odpowiednio czy to szkolenia, czy projekty, czy pracę, żeby poprawiać te ewentualne luki, też pozwalać pracownikom się rozwijać i realizować swoje plany i pasje. Mhm. Taka macierz kompetencji, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy przykład. Czy mogłabyś podzielić się z naszymi słuchaczami, widzami przykładem takiej macierzy? Dodamy link na dole pod podcastem, pod wideo, żeby mogli zobaczyć przykładową Tak, mogę macierz. Coś takiego zrobić. To jest taka prosta macierz kolorowa, która tak naprawdę pozwala nam jednym rzutem oka zorientować się, jaki jest poziom kompetencji poszczególnych pracowników, ale też całego zespołu. Świetnie. Zobaczycie to w linkach pod nagraniem na YouTubie i na platformach podcastowych. Jedna z rzeczy, która się pojawia w pytaniach od osób, które zarządzają czy będą zarządzać zespołami, których jedną z istotnych cech jest to, że są międzynarodowe, czyli że mamy osoby z różnych krajów, jest to, jak sobie radzić z kwestiami chociażby różnic kulturowych, różnych stref czasowych. Niektóre osoby się boją tego, że rozmawiając z kimś z Azji, z Ameryki Południowej, z Afryki,
że no, to może być na tyle różne od tego, co znają z pracy z Polakami chociażby, czy z osobami bliżej naszego kręgu kulturowego, że to może być dla nich jakimś problemem. Wiem, że ty masz bogate doświadczenie z pracy z ludźmi na różnych kontynentach, więc jeżeli mogłabyś parę słów powiedzieć, jak sobie z tym radzić, albo czy te różnice są aż tak duże, tak istotne. No tak, ta różnorodność tak naprawdę jest znowu szansą i ona naturalnie zaprasza do świata egalitaryzmu. No bo jeżeli wszyscy jesteśmy różni, to jesteśmy różni w podobnym stopniu, prawda? Dla siebie wzajemnie. Proszę pamiętajcie, że jeżeli wy macie zespoły międzynarodowe, to wy również jesteście tymi innymi dla swoich członków zespołu. Nie trzeba mieć zespołu międzynarodowego rozproszonego, żeby w ogóle stykać się z tą różnorodnością, bo w Polsce jest bardzo wiele firm, które zatrudnia osoby z innych krajów i wiem, że w waszej firmie jest wielu pracowników, którzy nie mają obywatelstwa polskiego i sobie z tym świetnie radzicie. Muszę przyznać, że te różnice są czymś, co nas wzbogaca i czymś, co dla nas jest naturalne. Nie widzimy w tym czegoś, co by nam przeszkadzało. Chyba dlatego, że no, dzięki temu, że pracujemy z tymi ludźmi z różnych stron świata, to się z tym oswajamy i widzimy, że to są tacy sami ludzie jak my. Tak. Bo są. Najtrudniejszy jest ten pierwszy raz, tak? Najtrudniej jest dla tej pierwszej osoby, która jest inna i ta inność może już być na poziomie językowym. Natomiast każdej kolejnej osobie i nam będzie łatwiej. No to na co warto zwrócić uwagę i o co zadbać, to właśnie taka spójność językowa. Bo brak możliwości komunikowania się, dogadania się, dlatego że korzystamy z różnych języków, może być zarówno naszym sprzymierzeńcem, ale też może zniechęcać do aktywnego udziału poszczególne osoby w naszym zespole. Więc warto zadbać i potem trzymać dyscyplinę używania jednego wspólnego dla wszystkich języka. To może być język polski, język angielski. To nie ma żadnego znaczenia, jaki to jest język. Ważne, żeby wszyscy pracownicy, wszyscy członkowie tego zespołu potrafili się swobodnie w tym języku komunikować i też dbali o to, żeby ich komunikacja była prowadzona wyłącznie w tym języku. Zarówno ta formalna, czy to prezentacje biznesowe, czy też w ogóle maile i wiadomości w tych kanałach nieformalnych. Dlatego, że jeżeli raz pozwolimy na to, by na spotkaniu, gdzie są członkowie z różnych krajów, i tylko język na przykład angielski jest wspólnym mianownikiem, żeby się móc tą wspólną platformą do komunikowania i pozwolimy na to, by na początku pojawiła się taki small talk w innym języku, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, to proszę pamiętajcie, że każda osoba, która nie zna tego języka, czuje się odizolowana i potem trudno jest tą osobę włączyć. Więc to jest nasza odpowiedzialność jako menadżerów, dbanie o tą dyscyplinę, a zacznijmy od siebie. Zgadzam się z tym, to jest bardzo dobra uwaga. Dodam jeszcze do tego, że warto pamiętać, żeby ta komunikacja od samego początku, tak jak wspomniałaś, była w tym uznanym międzynarodowym języku, czyli przeważnie w angielskim. W organizacji, w której z Pawłem pracujemy, mamy kilka narodowości i czasami się zdarza, że jakiś problem jest gdzieś tam rozstrzygany, czy jest poruszany w języku natywnym danego zespołu, po polsku, po rumuńsku, po bułgarsku, czy po węgiersku i dopiero gdy dojdzie na jakiś poziom, wtedy się okazuje, że trzeba zaangażować zespoły z innych krajów. W związku z tym pozostaje ten problem, że trzeba całą komunikację przetłumaczyć, albo ktoś sobie sam musi przetłumaczyć przez Google Translate, no to powoduje dużo problemów. Więc zgadzam się z tym i chciałem to podkreślić, że warto pamiętać o tym, żeby wszelką dokumentację, maile, zgłoszenia, zadania do zrobienia, żeby wszystko od samego początku, łącznie z jakimiś nawet drobnymi notatkami, żeby było po angielsku. To jest bardzo wartościowa uwaga. Dokładnie. Szczególnie te notatki, raporty, które może z perspektywy dnia dzisiejszego nam się wydają niepotrzebne, żeby prowadzić w tym języku międzynarodowym, ale potem się okaże, że za rok, za 2 lata warto do nich wrócić i wówczas może się pojawić bariera językowa. Tak, to prawda. Czyli podsumowując z tego, co zrozumiałem, co mówisz na temat pracy z ludźmi z różnych krajów,
to nie ma takich dużych barier szokujących, czy takich, które powodują, że to jest naprawdę problem. To jest bardziej kwestia tego, żeby się komunikować w tym samym języku, żeby mieć narzędzia do komunikacji i wtedy niezależnie, czy ktoś jest w jednym kraju, czy w drugim, to ta komunikacja przebiega sprawnie. Tak, oczywiście. Znaczy, pewne różnice kulturowe mają miejsce, należy to też uszanować. Ja zawsze zachęcam osoby, które podkreślają różnice w innych krajach, żeby pamiętali, że z perspektywy tych krajów my również jesteśmy różni. Co warto zwrócić uwagę, to oczywiście na strefy czasowe. Kiedy umawiamy spotkania z poszczególnymi osobami, nie umawiać komuś spotkania na przykład o 10 wieczorem albo o 4 nad ranem. Warto w ogóle na samym początku ustalić z pracownikami, z zespołem, jak chcą się komunikować. Czy wolą telefonicznie, czy wolą pisemnie, z jakich kanałów korzystać. Warto też zapytać się ich, co jest dla nich ważne, na co zwrócić uwagę i w ogóle być takim otwartym. Nie dziwić się słysząc coś po raz pierwszy, bo to jest dla nas dziwne, ale dla tej osoby to może być coś jak najbardziej naturalnego, a widząc nasze zaskoczenie, mogą poczuć pewien dyskomfort. Zaufanie, które zbudowaliśmy na etapie rekrutacji, jest kluczowe w zarządzaniu zespołem zdalnym, bo mamy naprawdę mniej interakcji niż w takim zespole stacjonarnym, by budować te podstawy, fundamenty zaufania. Jeżeli ktoś dołączył do naszego zespołu, to znaczy, że udało nam się sukcesem zbudować to zaufanie na etapie procesu rekrutacji, ale to zaufanie można stracić i właśnie takim brakiem poszanowania dla różnorodności, brakiem poszanowania dla potrzeb indywidualnych, ale też takim dziwieniem się niepotrzebnym możemy gdzieś tam podważać te fundamenty zaufania. Tak, to prawda. Dziękuję za tę uwagę. Dobrze, że poruszyłaś temat różnych stref czasowych. W materiałach do tego odcinka będziecie mogli znaleźć linka do bardzo fajnego narzędzia, które po wpisaniu różnych miast, w których znajdują się osoby, z którymi chcemy porozmawiać, próbuje nam dopasować, znaleźć jak najlepszą godzinę na spotkanie. Ostatni temat, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać, to jest komunikacja z przełożonym, który jest gdzieś za granicą, który jest zdalnie. Wielu z nas ma przełożonych, których nie widujemy na oczy albo w ogóle nigdy ich nie widzieliśmy na żywo, tylko zawsze komunikujemy się jakimiś narzędziami. Czy mogłabyś coś powiedzieć o tym? Wiem, że w ostatnich latach zawsze Twoi przełożeni byli gdzieś tam daleko w świecie, więc masz na pewno bardzo dużo doświadczenia w tym zakresie, więc chciałabym się dowiedzieć, co tutaj możesz poradzić? W jaki sposób dobrze się komunikować z takim przełożonym? I to jest bardzo ważna kwestia. Ona do tej pory była jakoś ignorowana, czy nieporuszana w mediach, czy przez przedstawicieli nauki zarządzania. Natomiast właśnie praca zdalna sprawiła, że pojawiły się artykuły, co mam zrobić, żeby zasłużyć na awans, kiedy szef mnie nie widzi? To jest świetne pytanie. I to jest pytanie, na które sobie każdy pracownik, który pracuje w zespole międzynarodowym, od wielu lat musi odpowiedzieć. Więc trochę wrócę do tych kompetencji, do tego profilu osoby, której poszukujemy, kiedy szukamy osoby do swojego zespołu. Czyli te umiejętności, zaawansowane umiejętności interpersonalne i taka proaktywna, sprawna, klarowna komunikacja są kluczem. Bo nasz przełożony nas nie widzi, więc w jaki sposób zdobywa wiedzę o nas? Zdobywa na podstawie tego, co my mu dostarczymy, czyli co zakomunikujemy i przekażemy i nie zdziwicie się, zapyta się pewnie osób, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli tych menadżerów, dyrektorów, innych ważnych osób w organizacji, czy też naszych klientów, o opinię. Więc ta opinia menadżera będzie formułowana na podstawie raczej opinii osób trzecich i tego, co od nas usłyszy, aniżeli na podstawie jego czy jej własnych obserwacji. I to jest kluczowe, bo często jesteśmy zaskoczeni pytaniem, jak nas ludzie widzą. Często ja słyszę odpowiedź na takie pytanie, to trzeba się zapytać tych innych osób. To wy też zacznijcie się pytać, jak was ludzie widzą, bo zapewniam was, że właśnie te treści trafiają do waszych
przełożonych. Natomiast już abstrahując od tych osób trzecich, jak ja pracuję z przełożonymi, którzy mnie na co dzień nie widzą, no przede wszystkim informuję ich o tym, co się dzieje, bo większość z nas nie lubi być zaskakiwana, a jeżeli jesteśmy jeszcze zaskakiwani bez kontekstu, no to tym bardziej znowu kwestia zaufania, może się tutaj pojawić pewna wątpliwość, jak my pracujemy, więc komunikowanie, informowanie, uprzedzanie, co robimy. Nie zaskakujmy swoich przełożonych, też zapewniajmy im stały dostęp do informacji poprzez różne narzędzia, platformy, z których możliwe, że nasza firma już korzysta. I też zadbajmy o regularne spotkania czy rozmowy i bądźmy przygotowani. Bo często nasi przełożeni nie będą mieć listy pytań, czy zadań, czy punktów do omówienia, no bo nie do końca wiedzą, czym my się zajmujemy, nie zawsze tak musi być, więc to od nas zależy i to na nas tutaj spoczywa odpowiedzialność, by przygotować się dobrze do każdego spotkania z jasnymi informacjami, co się teraz u nas dzieje, na czym się skupiamy, na czym się będziemy skupiać w najbliższym czasie, tak jakich wyzwań się spodziewamy, czy problemów, czy ryzyk, no i oczywiście jakie są nasze propozycje i odpowiedzi na te problemy. Bardzo dziękuję. Na sam koniec chciałbym Cię prosić, żebyś podsumowała dla tych z naszych słuchaczy, o których wiem, że niedługo będą zaczynać pracę właśnie z takimi międzynarodowymi zespołami i traktują to jako duże wyzwanie, czy też zespołami zdalnymi. Jeżeli mogłabyś powiedzieć takie kilka, 2-3 najważniejsze rzeczy, o których powinni pamiętać w najbliższym czasie. Dobrze, to w takim razie gorąco bym Was zachęciła do takiego regularnego kontaktu z całym zespołem i z poszczególnymi członkami. I zadbajcie o to, żeby te rozmowy, te interakcje, ten kontakt nie sprowadzał się tylko do pytań z Waszej strony i odpowiedzi ze strony pracownika, żeby to nie był taki ping-pong, co zrobiłeś i co zamierzasz zrobić. Porozmawiajcie o tym, jak ta osoba się czuje. Tak naprawdę teraz, kiedy rozmawiamy o pracy zdalnej, 2 obrazy się tutaj pojawiają. Praca zdalna taka na co dzień, w momencie, kiedy wszyscy przychodzimy do biura, i praca zdalna w wersji pandemii, no to właśnie pracownicy też mogą mieć pewne problemy, większy stres, napięcie związane z sytuacją pandemiczną. Nie bójcie się, nie wstydźcie się zapytać ich o ich samopoczucie, komfort, jak sobie z tym radzą i też przyjmijcie, że mogą sobie z tym nie radzić, że mogą mieć naprawdę duży problem i trudności w zaakceptowaniu tego stanu rzeczy i mogą się też najzwyczajniej w świecie bać. I w tej sytuacji też Wasza rola jako menadżera to jest wysłuchanie takiej osoby i zbudowanie też odpowiedniej atmosfery na taką szczerą rozmowę. Więc nie skupianie się wyłącznie na pracy, na projektach, na zadaniach, na problemach, ale zadbanie o tą strefę, powiedziałabym, bardziej ludzką jest niezmiernie ważne. Też w momencie, kiedy pracujecie z zespołami zdalnymi, zadbajcie o te dobre relacje z innymi pracownikami spoza Waszego zespołu, by one też były Waszymi oczami i uszami i na bieżąco, bez oceniania, na bieżąco też Was informowały, co się dzieje, bo pracownicy często wstydzą się mówić o jakichś problemach, często też mają nadzieję, że ktoś się domyśli, że sobie z czymś nie radzą i w normalnej sytuacji, kiedy widzicie na co dzień w biurze wszystkie osoby, pewnie jesteście w stanie dostrzec, że ktoś ma problemy, natomiast na odległość jest to niemożliwe, więc zadbajcie też o takie dobre koalicje z innymi osobami, ale też bądźcie szczerzy ze swoimi pracownikami, poinformujcie ich o tym, że macie taką relację z kimś czy z wieloma osobami w biurze, żeby oni też nie poczuli, że ich się szpieguje, no bo to nie o to chodzi. I na końcu też zadbajcie o to, żeby wszyscy członkowie zespołu czuli, że są faktycznie zespołem. W ogóle zbudowanie takiej tkanki społecznej wśród osób, które się na co dzień nie widzą, które często też pracują z innymi osobami, w ogóle pracują nad różnymi projektami, jest niezmiernie trudne. I to, co jest ważne, to czasami trochę takie wymuszenie pracy zespołowej, czy inicjowanie projektów, które nawet jeżeli nie ma takiej potrzeby, to niech będą realizowane przez osoby z różnych krajów. Jak macie jakieś szkolenie do przeprowadzenia,
zapytajcie się kogoś z zespołu, czy ta osoba nie mogłaby przeprowadzić tego szkolenia z kimś z kompletnie innego kraju, tak? Czyli gdzieś tam budujcie tę tkankę. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest ważne w zespołach międzynarodowych, to to, żeby ta komunikacja była też rozproszona, żeby ona nie polegała na tym, że pytania trafiają do Was i od Was trafiają odpowiedzi lub na odwrót, tylko żeby też członkowie zespołu się między sobą komunikowali. Tak, to jest bardzo ważne i kluczowe dla sukcesu zespołu. Tak. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A Dzięki. Was zapraszam do zajrzenia na naszą stronę https://nerd.management, do zapisania się do newslettera, dzięki czemu będziecie dostawać bieżące informacje o nowych odcinkach, bonusowe materiały. No i cóż, widzimy się za 2 tygodnie we wtorek o 8 rano. Cześć! Cześć! Krzysiek, co według Ciebie jest takie najważniejsze z tego wywiadu? Co nasi słuchacze i nasi widzowie muszą zapamiętać? Uważam, że najważniejsze są 2 rzeczy. Pierwsza jest taka, że zarządzanie zespołami międzynarodowymi, które są rozproszone, osobami, które są w Azji, w Ameryce, w Afryce, w Europie, nie różni się za bardzo od pracy z zespołami, które są tutaj w Polsce. Ci ludzie po prostu siedzą trochę w innych miejscach, czy są w innych strefach czasowych, natomiast to są tacy sami ludzie jak my, w związku z tym nie powinniśmy się tego bać, tej współpracy międzynarodowej, tego kontaktu z innymi ludźmi. Te różnice, które są, dodają jeszcze takiej dodatkowej wartości, kiedy pracujemy z osobami, które są trochę inne od nas albo zupełnie inne od nas. One dodają innego spojrzenia, innej perspektywy i to też jest wartość. Więc podsumowując, moim zdaniem praca z zespołami międzynarodowymi to jest super wyzwanie, świetna sprawa, nie należy się tego bać, a wprost przeciwnie, to jest świetna sprawa, żeby rozwinąć swoje doświadczenie i żeby też poszerzyć swoje horyzonty, pracować w fajniejszym środowisku. Super. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie Wy macie doświadczenia z pracą w środowisku, w zespołach rozproszonych czy w środowisku międzynarodowym, jeżeli w takim pracujecie. Także koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy to na naszej stronie nerd.management, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, tam gdzie Wam wygodniej. My jesteśmy wszędzie, śledzimy, obserwujemy i łapiemy te wszystkie komentarze, zbieramy je i analizujemy, jak możemy sprawiać, żeby nasze odcinki były jeszcze lepsze i bardziej wartościowe dla Was. Także pamiętajcie o zapisie na newsletter. Najlepiej wejdź sobie na stronę nerd.management i tam macie formularz, gdzie możecie się zapisać. Czeka tam na Was specjalna ankieta, gdzie możecie umieścić swoje pytania, problemy, na które czekamy. Możecie nas pooglądać lub posłuchać. Mamy nadzieję, że poczytać niedługo też. Więc zapraszamy. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć! Cześć!